Elo, elo, dzisiaj karmienie ryb, jak zawsze, tabletką. Rybki, jak widzicie, lubią o stałej porze jedzenie. Sucha karma przyklejana do szyby, wiadomo. Polecam. Jeszcze raz, jakby ktoś pytał, co to za karma. Tropical Vitamin. Pół tabletki wystarcza na 40 rybek. Można dawać więcej, tylko pamiętajcie, że wtedy bardzo dużo osiada materiału niepotrzebnie. Jeżeli macie problem z głupikami, jakieś choroby, to najczęściej są to powody takie, że przynosicie te choroby z innych akwenów, z innych zbiorników. Jeżeli macie endemiczny zbiornik od lat, rybki są hodowane w jednych warunkach, nie są przynoszone z innych akwenów, z innych zbiorników, to wtedy wszystko gra. Oczywiście dieta, temperatura, podmiany wody to już jest sprawa też pierwszoplanowa, ale o tym będę mówił później. W akwarium ważne jest kilka parametrów. Widzicie, tutaj naprawdę mają gdzie pływać. Jest duża strefa, duże strefy różne, ale karmienie zawsze jest w tym samym miejscu. One jak psy Pawłowa podpływają. Teraz w okresie lipca temperatura wody może osiągnąć 27 stopni, ale jeśli macie zastosowaną cyrkulację przepływów stałego, to wtedy ta temperatura jest optymalna, 23 stopnie, nie ulega podwyższeniu. Wiadomo, czym mniejszy zbiornik, tym gorzej. Tutaj jest 200 litrów, także bez problemu nie ma tutaj jakby termicznie ta woda nie wzrasta. Pamiętajcie też, że jeżeli wasze rybki są odporne, to te nawet 28 stopni nic im nie zaszkodzi. Oczywiście nie zalecam wrzucania kostek lodu bezpośrednio, bo warto, jeżeli już chcecie schłodzić wodę, macie jakiś mały zbiornik, to do jakiejś butelki chociaż plastikowej zamroźcie wodę i włóżcie ją, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z lodem, dlatego że rybki często próbują spróbować ugryźć kawałek tej powierzchni lodu i sobie pyszczki troszkę odmrażają. I później mogą być jakieś choroby grzybicze, pleśniawki i tak dalej. Dlatego odradzam stosowanie tego typu metod, bo nie jest to wskazane dla rybek. Jest bardzo duża różnica temperatur i rybki tego nie lubią. To samo jeśli hodujecie rybki typu labiryntowce, które oddychają tak jak na przykład górami czy bojownik syjamski, to są to rybki, które na pewno nie za bardzo lubią gorąco na powierzchni, na przykład od oświetlenia. Wtedy nieco wyżej trzeba mieć światło, punkt źródła światła, bo one oddychają powietrzem atmosferycznym i woda ma temperaturę niższą, a na powierzchni jest bardzo suche powietrze i ten aparat pobierania powietrza z atmosfery może ulec jakimś różnicom temperatur. To jest taki odpowiednik u człowieka anginy. Że też uczulam na to, bo to są rzeczy ważne. Dzisiaj nieco dłuższy film wakacyjny, bo jesteśmy już w sumie przed 20 lipca 2023. Wakacje w pełni. Niektórzy zakładają dopiero zbiorniki, swoje pierwsze akwarium. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę na to, naprawdę warto najpierw
przygotować akwarium w ten sposób, że robimy żwirek, ziemię, podkład, jakiś dużo roślin. Jeśli możecie, to CO2. Tutaj pokażę u mnie, jak to jest komputer dozujący. Tutaj butla, też sterowanie i tak dalej, i tak dalej. Warto zastosować CO2 na wstępie chociażby, żeby te rośliny miały dobry start. I pamiętajcie, że roślin czym więcej, tym lepiej. Dla całych przemian nitryfikacyjnych, czyli przemian azotowych. Jeżeli kupicie 2-3 roślinki, a macie duże akwarium, to jest zawsze większa szansa i prawdopodobieństwo, że te roślinki się nie przyjmą. No tak to już jest, że lepiej kupić od razu kilkadziesiąt roślin. To jest wydatek. Jeśli nie możecie kupić w sklepie akwarystycznym, czy gdzieś zamawiacie sobie z jakichś firm wysyłkowych w porze letniej, to trudno jest o to, żeby te rośliny doszły w dobrej kondycji. Ale jeżeli macie z dobrych znajomych, to pamiętajcie, że często ktoś, kto ma akwarium, to bez problemu może Wam dać z przycinki tyle roślin, że Wam wystarczy. Także to moja taka uwaga. Na pewno Wam się to przyda. Oczywiście nie każdy chce mieć akwarium roślinne. Wiadomo, akwarium roślinne nie każdy ma takie marzenie. Pamiętajcie, że akwarium roślinne to też są obowiązki, ale powiem tak, dla ryb to wcale nie jest obojętne, czy macie te rośliny, czy nie, bo niektóre rośliny nie wymagają. Niektóre rośliny nie wymagają ryb i niektóre ryby nie wymagają roślin. Ale pamiętajcie, że rośliny to są też skryjówki dla małych rybek, a rybka, która się nie stresuje, jest zdrowa. Ryby, które się stresują, zapadają na wiele różnych chorób i przed tym należy się to właśnie zabezpieczyć i eliminować. Pozdrawiam, trochę chaotyczna taka moja wypowiedź jest dzisiaj, ale wiadomo, gorąco, drinek i inne rzeczy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich serdecznie, młodych akwarystów szczególnie. Jak będziecie namawiać rodziców na zakup akwarium, to pamiętajcie, że czym mniejsze akwarium, tym gorzej utrzymać je w należytych warunkach, w należytej czystości. Wydawałoby się, że czym mniejsze, tym łatwiej posprzątać, a jednak nie, bo przemiany nitryfikacyjne są bardzo fajne. Jeżeli macie duży zbiornik, to łatwiej jest zachować te przemiany azotowe. Jeśli mówię o czymś i czegoś nie rozumiecie, o tych przemianach azotowych, to można zobaczyć w moich filmach albo u innych użytkowników, na czym to tak naprawdę polega. Przemiany nitryfikacyjne to nic innego jak przetwarzanie odchodów, czyli tych wydzielin tego tak zwanego produktów przemiany, to co rybki wydalają, to co sikają i to co robią w odchodach, to musi ulec degradacji na takie czynniki i środki chemiczne, które nie będą im zakłócały życia. I wiadomo, że te przemiany azotowe są ważne, niemniej jednak to my dbamy o to, czy jest ok. Jak sprawdzić, czy my mamy dobrą wodę, czy złą? Już mówiłem na ten temat wiele razy, ale pokażę Wam jeszcze jeden taki preparat. Tutaj nie reklamuję, akurat firma Tropical robi paski takie. I te paski pozwalają nam na sprawdzenie wody. Wystarczy tylko zanurzyć taki pasek. Ja tu pokażę później. Pokażę Wam taki paseczek. Zaraz go zanurzę i porównamy go do tabeli. Zanurzamy go na 2 sekundy i przykładamy tutaj do skali. Pierwsza, ta najważniejsza skala to jest to. Tutaj mamy, jak widzicie, tutaj chyba jest azotany w pierwszej tej rubryce i to jest chyba najważniejsze. Zaraz Wam pokażę wszystko. Oczywiście zamoczymy ten nasz papierek, wyciągamy, otrzepujemy i za chwilę już będziemy wiedzieli. Najważniejsze jest to, co jest na początku. Jak nie jest różowy, to nie macie azotanów, ani azotynów, widzicie? I wtedy mamy pewność, że to jest wszystko jak należy. Pozdrowienia serdeczności, ja jeszcze na temat badania tych pasków i tak dalej to Wam pokażę. Więcej filmików, a dzisiaj taki wstęp o karmieniu rybek. Jeżeli macie jakieś pytania, pozdrawiam wszystkich. Pozdrowienia też dla jeszcze kogoś. Pozdrawiam oczywiście jeszcze Rafatusa, pozdrawiam hodowców rybek.
Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią hodowlę i którzy też zaczynają i też zaawansowanych. Nigdy nie mówię o kimś, że ktoś coś robi lepiej albo coś gorzej. Każdy przedstawia jak umie i każdy ma inną formułę przekazania, dlatego nie mówię, że ten robi lepsze filmy, a ten gorsze. Każdy robi po swojemu i każdy ma swoich odbiorców. Pozdrowienia serdeczności, miłych wakacji. Mówi do Was Star TV. Elo, elo, 3210. Siema!